Dashbur, tak jak powiedzieliśmy, idziemy na lisy. Jesteśmy, spotkaliśmy się i zaczynamy. Zaczynamy, auto stoi z tyłu. Stawiliśmy, jak widzicie, z tyłu na skoszonych łąkach, ale idziemy, Daniel, na tą świeżą, nie? Na nową ambonę i na nową łąkę skoszoną dzisiaj. Tam, gdzie uratowaliśmy koźlaki. Tam, gdzie są koźlaczki, zobaczymy. Kozy już tutaj się kręciły, więc pewnie koźlaki zabrały, ale jakiś drapieżnik może będzie myszkował. Zresztą myszkuje cały czas. Jest tam, tylko że akurat w takim miejscu, że nie było kulochwytu, więc w każdym bądź razie idziemy na ambonę, siądziemy i widzimy się już na zasiadce. No my już pod amboną, chcę wam coś pokazać, bo Daniel jest łowczym. Ile ty lat jesteś łowczym, powiedz? 9. 9 lat jesteś łowczym, męczysz się 9 lat. Tak. Ale on to robi z pasji, to jest prawdziwy. Drugi zarząd też mnie wybrał. Także mają chłopaki nowy zarząd, taki prężny, młody, odmłodzony. Ty byłeś i tak najmłodszy w zarządzie, nie? Tak. Ale chcę wam pokazać, ponieważ tu chłopaki budują ambony. No i fajny widok, jak podchodzicie pod ambonę i widzicie, że to tak wygląda. Wykoszone pod drabiną w koło. Ambona na betonowych podstawach, porządna. Produkcji kołowej. Jestem dumny z tych ambon i z kolegów, którzy je budują u mnie pod leśniczówką. Także Pozdrawiam moich kolegów od grupy montażową. duża grupa? 3 osoby. Idziemy na ambonę i pogadamy. Tu jak widzicie, jesteśmy w miejscu, gdzie szukaliśmy tych koźląt. Chcę wam coś pokazać. Tu mamy kozę, która sobie pewnie chodzi i szuka tych swoich koźlaków, albo je chce wyprowadzić, a to jest to miejsce, całe jedno, które zostało, koźlaki zostały zlokalizowane, ładnie opalikowane i panowie z rolnicy nie skosili. I tu mamy ewidentnie kozę, która gdzieś koło tego miejsca się kręci. Poobserwujemy trochę, ale głównie siedzimy tutaj, żeby te koźlaki ochronić przed rudzielcami jeszcze. No i co, my sobie siedzimy na spokojnie, we dwójkę i czekamy. Słuchajcie, Daniel tutaj opowiadał przed chwilą, że po poprzednich w innych kołach, tak, były koźlaki wynoszone. Były wynoszone na miedzę w bezpieczne miejsca. Podstawa to rękawice, brak dotyku tego koźlęcia. Nie wynosili w kocach, tylko wynosili w skórzanych, grubych rękawicach. Małe, delikatne dotknięcie podobno powodowało to, że sarna po jakimś czasie, jak podchodziła do tej miedzy, to uciekała, nie zbliżała się, a niektóre sarny przyjmowały te koźlęcia, więc no, chłopaki mówią, że jest to jakieś potrzebne, ale w wielkim stopniu skuteczne, w zależności tylko od myśliwego, który to wykonywał, więc to był jeden sposób. Inny sposób, o jakim mi opowiadali, ale to jakiś czas temu to się odbywało, nie wiem w jakich latach, mieli nacięte szmatki białe, nie robili tak jak my, że palikowali, tylko szli tyralierą, jak znajdywali między sobą tego koźlaka, brali kępkę trawy, tej wysokiej, obwiązywali tą szmatką, zawiązywali, szli dalej. Operator, rolnik jak jechał, widząc tą szmatkę, sam na oko objeżdżał tego koźlaka w jakimś promieniu. Mówią, że taki sposób przyjmowali. Ale to było dawno temu, nie wiem jak skuteczna to była metoda, ile z tych koźlaków przeżywało, ile faktycznie ten rolnik obkosił prawidłowo. Znaczy mi się wydaje, że to co robiliśmy dzisiaj rano tutaj, w tym miejscu, no to było to chyba najbardziej takie, no nie wiem jak to powiedzieć, ale takie najbardziej prawidłowe, nie? Że te koźlaki zostały obkoszone. No i ta kępka jest, widzieliście przed chwilą, że ona jest tam w tym miejscu i tak. No zobaczymy. Kępka jest, to była metoda podpatrzona u Duńczyków w ich obwodach, oni tak robią. Z większym, mocniejszym, bardziej dokładnym dronem. Dłuższy czas ten dron pracuje na różnych gęstych uprawach, trawach i jakichś groszkach. Przeszukują te uprawy i palikują. I widziałem kombajny, które to obkaszają, zostawiają te kwadraty, okręgi z tymi koźlakami. Na pewno jednak należałoby przyjść wieczorem i zobaczyć, czy drapieżniki nie kręcą się między tymi okręgami, tymi kwadratami, ponieważ jak się drapieżnik nauczy, że należy penetrować takie miejsca, no to już jest źle. To należy na pewno monitorować przez pierwszy dzień te miejsca z pozostawionymi koźlęciami.
No i dlatego tu siedzimy. No jest pierwszy przechera. Siedzimy 10 minut. Zobaczcie. Tylko dystans jest z 600 metrów od nas. No, spróbujemy go przywabić. Mamy 3 wawiki ze sobą, nawet 4. Na pewno pisk myszy to nie usłyszy. Ale mamy też kniazienia. Zobaczymy, czy zareaguje. Co te kozy tak to silnie? Tak tam tyle. To, mam nadzieję, że te koźlaki to wyszły stamtąd. Ja też mi się wydaje, że one powychodziły. Że te kozy nie by usłyszały te piski tych kozy. Latają koło tej kępy, latają. No, żebyś wiedział, latają w koło. O co tu chodzi? No i tu już przechodzimy na termo. Macie Cenopexa, specjalnie Wam trochę ponagrywałem. Mamy lisa, dalmierz włączony, więc każdy sobie oceni jakość. Ja uważam, że jakość jest tutaj niepowtarzalna. No i od razu Wam powiem, że ten lis nam przyszedł na pisk myszy, na wabik Gunbrokera. Zaraz Wam wstawię tutaj slajd, żebyście zobaczyli dokładnie który. To jest ta kępa, która została. Natomiast tego lisa tak podciągaliśmy wabikiem, podciągaliśmy i tak go podciągaliśmy, że zamiast strzelić to nam uciekł po prostu. Był na tyle już blisko, że ja już nie wiedziałem, czy w końcu czy strzelać, czy nie strzelać, ale tak się go fajnie nagrywało, więc postanowiłem, żebyście popatrzyli sobie na jakość, no i trochę przeholowałem, tak? No szkoda, bo już był poniżej 100 metrów, można było spokojnie strzelić, no ale cóż, no, czasami tak jest. Zaraz Wam podłożę muzykę, żebyście zobaczyli, bo akurat głównie wstawiam takie dłuższe nagranie z S10, byście sobie popatrzyli na jakość, tak? Na jakość, na dystans przede wszystkim. Zwróćcie też proszę uwagę z tyłu na tło, jaka jest jakość obrazu. Na przykład liście, drzewa, trawy. No tutaj no widać po prostu, no, jak to Mariusz mówi, oko Boga. No. Nie ma nawet co gadać, tu jest naprawdę sprzęt topowy.
No i tu już przyszedł nam drugi lis, który też nam przywabiony był wabikiem, więc powiem Wam, że no tu już Daniel mówi, no ty w końcu może coś strzelimy. Przyszedł nam z tej górki, z tego szczytu, być może to jest ten sam, co tam wyszedł na początku, tak? No ale tego udało się już podciągnąć naprawdę blisko. To też było już, nie pamiętam, zaraz sami zobaczycie, ale na pewno było poniżej 100 metrów chyba. No sobie usiadł, zaczął podchodzić. To już teraz, nie, to było ponad 100 metrów. No ale tutaj już Wam mogę zdradzić, że już chyba nie czekałem, tylko widać ewidentnie. Zwróćcie uwagę teraz na farbę, o. No i jeden przechera mniej, którego udało się upolować. Tutaj już mamy nasze jenoty i zobaczycie mój jeden dobry strzał, później pudło, zobaczycie jak strzeliłem przed jenotem, ale nie będę Wam zdradzał, obejrzyjcie do końca. No i później ten jenot, no wyszedł, tak, z powrotem ten drugi. No już się troszeczkę poprawiłem, chociaż szedł tak kiepsko, bo tam nie było możliwości, no zresztą zobaczycie sami. Podrzucam Wam dźwięk, więc obejrzyjcie, wrzucę jakąś taką muzykę, żeby sobie leciała, natomiast Wam zostawiam takie nagranie dłuższe, głównie po to, żebyście zobaczyli jakość, tak? Więc po to Wam po prostu wstawiam. No i nasze polowanie dobiegło końca. Gościnność łowczego i koła jele nie zna granic. Co mamy strzelone? Mamy strzelone na pewno jednego lisa i 2 jenoty. Tak jest, 2 IGO i jednego lisa. Także zejdziemy, zaraz Wam pokażemy, odpalimy latarki, posiedzieliśmy. Oczywiście obraz widzieliście z termowizji, bo w ciągu dnia te lisy biegały, ale poza zasięgiem strzału.
Jakieś Tak. takie stresowane. No, zastanawiałem się, czy to jest przez nasze tutaj dyskusje na temat łowiectwa, czy po prostu no tak, takie miejsce, że zbliżyły się dopiero po zmroku. Dokładnie, po zmroku się zbliżyły, trochę jeden wszedł na wabik, powiem wam, że tak jakoś tak delikatnie szturował, no i tak jakoś podpuszczaliśmy je w miarę blisko, no i w końcu były dwa jenoty, które wyszły gdzieś daleko, po chwilę, nie wiem, 10 minut, Szły jak na skazanie, prosto na Kamila. I przyszły, strzeliłem jednego, drugi uciekł, ale mówię do Daniela, ty ten drugi wyjdzie. On mówi, co ty gadasz? Ja mówię, no musi być, mówię, to jest jenot. On nie wierzył. Nie wiedziałem, że mam tutaj tak doświadczonego łowcę jenotu. Tak jest. A za chwilę Daniel mówi, że ty, patrz, wyszedł. No i wyszedł i został. Także idziemy, widzimy się przy naszym, powiedzmy, pokocie, bo oczywiście pokot ułożymy z drapieżników. Także widzimy się już za chwilkę. Trochę się doświetliliśmy światłami z samochodu. Zaraz wam pokażemy pokot, także no co Daniel, ja dziękuję za zaproszenie. Gratuluję koledze Kamilowi celnych strzałów na naszych Kośnych łąkach. kośnych łąkach. Dokładnie. Słuchajcie, zapalimy sobie światło z lampki. O, To tutaj, przytrzymaj Daniel może lampkę. proszę. Pokażemy, żeby nie było. IGO. 2 IGO, lisek, chytrusek, Tak. ale kilka lisów jeszcze kręciło się na tej jednej łące. Myślę, że szukały naszych koźlaczków, to na pewno. No ale to trzeba będzie znowu tu przyjechać, może trochę zmienić miejsce i na tych łąkach kośnych posiedzieć. Tak, podciąganie lisa udaje się na taką minimum 150 metrów, dopiero lis reaguje. Tak, tak. Powyżej tej odległości nie reagują prawie w ogóle, myszkują. Przez cały dzień widzieliśmy tutaj lisy. Jedynie tylko Jenoty wyszły, już całkowicie ciemno było. do nas się nie zbliżały. Tak. A słuchaj, powiedz jeszcze tak tylko w paru słowach, bo będziemy kręcić materiał o tych poletkach waszych. Tak, szykujemy z Kamilem Ja cię doświetlę. jakiś materiał dotyczący poletkarstwa. Autorskiego pomysłu kolegi Daniela. Autorskiego pomysłu łowczego i zarządu koła, Tak. z mojego koła, więc zobaczymy jak to wyjdzie, pokażemy powierzchnię, opowiemy coś o składzie gatunkowym upraw, opowiemy coś o celu jaki to ma mieć i będziemy prowadzić taki monitoring tych upraw i ich efektywność w ciągu tego sezonu. Dobra, także przytrzymaj Daniel jeszcze tą lampkę. Co, ja myślę, że możemy powiedzieć już oficjalnie do żbór, ale patrz jak księżyc świeci. Czekaj, doświetlić tutaj jakoś? Coś tam widać, szału nie będzie, ale Chłopaki się domyślają, Tak. gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w łowisku. dokładnie i tu nie ma latarni. Nawet statywu nie wziąłem, zobacz, tylko wszystko z ręki. To co, ja wam mówię do żbór, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i co, widzimy się pewnie chyba już w odcinku z Afryki. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, ale tak mi się wydaje. Także do zobaczenia i do żbór. Do zobaczenia na żbór, koledzy.